Bum, 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 bum. Bam, 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 bam! Witamy w kolejnym odcinku No Comment. Po wielkich podróżach przyjechał do nas Łukasz. Także porozmawiamy dzisiaj o nowych sytuacjach na rynku, o tym, co się działo po halvingu i co się dzieje po halvingu i o najbliższej przyszłości w świecie kryptowalut. No możemy też jeszcze chwilkę porozmawiać o tym ciągu tych konferencji, na których byliśmy. Najpierw byliśmy w Krakowie, potem byliśmy w Paryżu, potem 3 konferencje w Dubaju. Niezliczona ilość side eventów, nawet mi ciężko powiedzieć, na ilu side eventach łącznie byliśmy, myślę, że około 20. Rozmów co niemiara, no naprawdę intensywne ponad 2 tygodnie, a pojutrze przed nami Kryptosfer. Kryptosphere. Pojutrze, czyli dzisiaj. Czyli dzisiaj. I to albo właśnie się kończy, albo już się skończyło. Jesteśmy w trakcie albo się kończy. Tak, bo my nagrywamy to w czwartek, a wy widzicie nas w sobotę. Tak jest. No powiedz coś więcej o tych eventach. No Jak właśnie, to wyglądało? e, Mieliście trochę przygód. Ciekawy wniosek. Same konferencje oczywiście olbrzymie, bo i ta paryska, i te w Dubaju olbrzymie konferencje, śmiało mogę powiedzieć, dziesiątki tysięcy osób. Ilość osób, z którymi rozmawialiśmy przy stoisku, po prostu niezliczona. Dzisiaj rozmawiałem przez chwilę z paroma osobami, które były na konferencjach w naszym zespole. To cały czas jeszcze się odkopujemy z kontaktów, bo tych nowych kontaktów na Telegramie czy mailowych jest po prostu niezliczona ilość, a trzeba wszędzie odpowiedzieć. Bardzo ciekawy pomysł, jak zaczynamy z kimś rozmawiać, chcemy później zrobić follow-up, robimy zdjęcie i wysyłamy na Telegramie, bo wtedy przynajmniej pamiętamy, z kim rozmowa była. Tak. Natomiast wniosek, który mi się nasunął, jest taki, że krypto rynek żyje. Widziałem projekty, które myślałem, że już umarły. Siacoin, No. Neo. Te projekty miały całkiem duże stoiska. Rozmawiałem z osobami, które tam były. To wygląda na to, że wcale nie spały, tylko się rozwijały. Ekipy pracowały na to, żeby przygotować jakieś ciekawe rozwiązania. I to nie jest tak, że one już nie istnieją. Wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że kilka starych projektów, mówiąc starych, to znaczy takich, które powstały przed ostatnią hossą, Tak. czyli 4 lata temu, 4 powiedzmy, lat temu, tak. to one mogą się okazać takimi czarnymi końmi, bo są dojrzałe, mają już okrzepłą strukturę i to, co chcą wprowadzić, jest naprawdę w wielu wypadkach całkiem niesamowite. A do tego jeszcze niesamowicie rozbudowany rynek gamingowy. To jest to, co mnie zaskoczyło, ilość stanowisk związanych z projektami gamingowymi. Po prostu olbrzymia ilość, z wielkim rozmachem robione i to widać, że to są projekty bardzo, bardzo duże i już nie jest to domowa robótka, tylko to są naprawdę zaawansowane prace. No jeden z tych projektów ma w swoim zespole nawet człowieka, który zdobył Oscara. Więc to się nazywało, bo nie pamiętam nazwiska, nie jestem z tych, co tak nazwiska pamiętam, Dystrykt 8, taki film? Dystrykt 9. 9, Dystrykt Tak. 9. Tam, Bardzo dobry film. dokładnie. I jest gra utrzymana w tym klimacie, także całkiem ciekawie. Jedno mogę powiedzieć, że faktycznie scena czy branża żyje, ma się bardzo dobrze. Eventy, na których byliśmy, rewelacyjne. No widać rozmach i widać to, że też jest zainteresowanie, bo jednak ilość ludzi, która była, to zaskakuje. Chociaż najciekawszy chyba event to był ten, który mieliśmy w Dubaju w czasie powodzi, bo jak jedna z konferencji... na konferencji. Tak, gdzie utknęliśmy na konferencji i z której wracaliśmy wieczorem, bo tylko żeński skład dostał się do samochodu. Ostatniego samochodu, który podjechał pod hotel po 3 godzinach czekania. W trójkę wracaliśmy na piechotę. Bardzo ciekawa przygoda, ale ta konferencja w mojej ocenie była najbardziej owocna, ponieważ przyszły na nią tylko osoby zainteresowane, naprawdę zainteresowane tematem i było nas niedużo. W związku z czym łatwo było, Był czas na czas na porozmawianie
I tam faktycznie dużo ciekawych kontaktów. Myślę, że Kanga będzie miała sporo do powiedzenia o nowościach w niedługim czasie, bo się okazuje, że liczba usług, jaka się pojawia na rynku, jest bardzo duża. No, myślę, że niedługo będziemy szczegółowo informowali, co takiego nowego wprowadzimy i większość z tych rzeczy to będzie właśnie efekt tych konferencji. Ciekawe, co powiedziałeś właśnie na temat tych projektów, które wydają się, że już umarły, a w rzeczywistości pojawiają się dalej i gdzieś tam istnieją w tej przestrzeni, chociaż nie są widoczne. Bo jak byliśmy nawet w Singapurze w zeszłym roku na Token 2049, to właśnie spotkałem ludzi z Liska. O, Gdzie Lisk w ogóle wydawało się, że już nie żyje, żyje. już nic nie ma związane z tym, a wbrew pozorom, jak z nim porozmawiałem, no to oni bardzo dobrze sobie radzą. Mają odłożone środki, trzymali je, nie wszystko przyjęli przez te ciężkie czasy. No wiadomo, że teraz oni zbierali chyba w Eterze to wszystko, no i teraz mają z czego żyć. Mówi, że się zespół cały czas działa prężnie. No zobaczymy, no wiadomo jak to z tymi projektami jest, no, że tutaj zapowiedzi mogą być huczne. Przecież Lisk miał być kiedyś Pogromcą Ethereum Killer. tak. No, Tak, szczególnie w Polsce był tak, popularny. no, Nie? w Polsce chyba był najbardziej popularny ze wszystkich krajów, tak mi się wydaje. To jest ciekawe właśnie, że takie projekty działają również, mimo że nie są regionalne, to zdobywają jakąś Tak, wielką... bo z Lisk jest chyba projektem niemieckim, z tego co pamiętam. Chyba tak. Nie Tak mi się pamiętam, wydaje. ale globalnym, Globalnym, o tak, zasięgu jak najbardziej. globalnym. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, na konferencji, chyba to był Token 2049, teraz ten w Dubaju, zauważyłem też ciekawą rzecz, że byli wystawcy, były sale, gdzie były projekty powystawiane, ale nie tam biło serce całej konferencji. Serce całej konferencji biło na main stage'u, gdzie były naprawdę niesamowite prelekcje. No między innymi na przykład był występ osób związanych z Tonem, czyli od Telegramu, gdzie ogłoszono tą współpracę z USDT. To muszę powiedzieć, że owacje na stojąco były. Bardzo taka ciekawa w ogóle tam dyskusja się wywiązała. No i drugie miejsce, najważniejsze na konferencji, to oczywiście w pobliżu jedzenia, bo tam naprawdę najciekawsze rozmowy można spotkać, no bo jak musisz się dosiąść do kogoś do stolika, zawsze jest ciekawy moment, żeby porozmawiać. Ja byłem zdziwiony tym, że na konferencji Token 2049 było bardzo dużo osób, które były zupełnie nowe w krypto. Totalnie one przyszły na tą konferencję właśnie, żeby zobaczyć, o co chodzi w tym krypto. To nie byli jacyś starzy wyjadacze, nie przedstawiciele projektów, tylko zwykli tacy ludzie. No ja miałem przyjemność... Takie osoby fizyczne czy przedstawiciele firm? Fizyczne. Takie zainteresowane inwestycją w krypto. Bo pytałem się osób, z którymi przyszło mi jeść, to właśnie to chyba z 5 czy 6 osób, które w ten sposób spotkałem, to były właśnie osoby nie z żadnego projektu, nie szukające inwestorów, nie szukających klientów, tylko po prostu przyszły, bo mówi się tyle o krypto, chcieli zobaczyć, są akurat w Dubaju, więc przyszli. W Dubaju tam biednych ludzi nie ma. Tak, to Szukają prawda. miejsca, gdzie inwestować. Zadziwiające też, jak często słyszy się język rosyjski. To jest takie jedno i tutaj mieliśmy taką ciekawą dyskusję w zespole na ten temat, bo można powiedzieć, ok, no są Rosjanie, Rosjan nie lubimy, no bo przecież wojna na Ukrainie i tak dalej, a z drugiej strony sobie pomyślałem, no ale to są ci, którzy właśnie wyjechali z Rosji, czyli ci, którzy raczej nie czują się dobrze z tą polityką, która jest realizowana. Tak można byłoby założyć, chociaż no nie wiemy, nie pytałem, nie rozmawiałem. I jeszcze jedna dygresja taka, zanim przejdziemy do tematów czysto krypto. Faktycznie Dubaj pokazał nam swoją drugą twarz. Tak jak mówiłem, musieliśmy wracać w nocy na piechotę, często brodząc w wodzie po kolana. No z jakiego powodu? Była powódź. Była powódź w Dubaju, tak. I to jest naprawdę przygoda wielka, jak żeśmy szli, czuliśmy się jak w grze. Dochodziliśmy do jakiegoś skrzyżowania, trzeba było przejść przez to skrzyżowanie w miarę suchą nogą, albo w ogóle znaleźć przejście, bo były takie miejsca, gdzie było tak głęboko, że nie dało się przejść. Jak rozwiązywanie zagadki, przejścia do następnej komnaty, przechodzisz, idziesz następny układ, level drugi, trzeci, czwarty, po prostu trochę tak surrealistycznie,
Ale dwie sprawy. Po pierwsze, metro przestało działać. Metro w Dubaju głównie jeździ na górze. Nie jest pod ziemią, tylko jest na Tak. górze. I taka sytuacja była. Metro wypełnione ludźmi, dojeżdża do stacji. Jest mówione, że jeszcze tylko na następnej stacji się zatrzyma. I połowa ludzi wysiadła na jednej stacji, połowa wysiadła na drugiej. Metro pojechało dalej i się zatrzymało, bo przestało funkcjonować zupełnie. I wtedy się okazało, że stacja jest zalana i ci ludzie, którzy wysiedli, nie mają gdzie pójść. Nie są w stanie wyjść ze stacji. Kurczę. Bez jedzenia, bez toalety, bez picia. 7-8 godzin ludzie byli zamknięci. Oj, ciekawe. Druga twarz Dubaju. Władze zakazały To jest publikacji ciekawe właśnie. zdjęć z powodzi. 1 000 000 złotych kary. 1 000 000 złotych kary To dla jest- obcokrajowców też? Napisane 1 000 000 złotych i więzienie. I więzienie. Także ja opublikowałem parę zdjęć, zapraszam na mojego X-a. Tam trochę Parę milionów pokazałem, nie dorzucili teraz. żebym nie miał teraz tak. No ale wypuścili, więc może jest ok. Zobaczcie na naszych kanałach, trochę dawaliśmy zdjęć i relacji. Obejrzyjcie, jeżeli Wam się spodobało, to dajcie nam serduszko, tak się daje w X-ie. Tak. No i pofollowujcie nasze Sławka, mój, czyli Kangowy X. Będziemy bardzo wdzięczni za takie wsparcie, bo to też zwiększa nasze zasięgi. I na bieżąco dostaniecie informacje o tym, co się dzieje, bo chłopaki na bieżąco działają na X-ie. Tak, no muszę powiedzieć, że największą popularnością cieszyły się właśnie te nasze relacje z podróży nocnej. To było bardzo ciekawe. Internet działał, prąd działał, no właśnie to jak szliśmy tam przez miasto, to w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie, to teraz powinno jeszcze blackout się zrobić. To byłaby mega. I tu się okazuje, że warto czasami mieć hotel nie w downtown, tam gdzie jest te super luksusowe hotele. Myśmy byli tym razem w takim butikowym hotelu, w takim punkcie, żeby było w miarę blisko do każdej z 3 konferencji. I tam nie było zalania, było wszystko ok. A znajomy pokazywał zdjęcia ze swojego hotelu, właśnie takiego 5-6 gwiazdkowego, gdzie w lobby całe w marmurach, szkle, lustrach i skórach. Woda była ponad metr wysokości wody w lobby. Ja mówię, kurczę, to ciężko wyjść było. Mówi, słuchaj, wyjść to nie był problem. Gorzej było to, że na tym poziomie były toalety, a poziom wody był powyżej muszli. W związku z czym było bardzo niesympatycznie. To nie ciekawe. I ciężko było tam wynieść rzeczy, walizki. No, ciężka sprawa. Ale zamknijmy już temat. Dubaj, mimo z tego, że wygląda wspaniale, ma właśnie tą drugą twarz, gdzie się idzie nieoczywistymi drogami, gdzie widać nie tylko te wspaniałe, luksusowe budynki, ale też takich zwykłych ludzi. No, warto czasem sobie pozwolić na takie wyjście. Nie czuliśmy się nigdzie niebezpiecznie. A jak temperatura wtedy przy tych popadach? Bardzo ciepło, było 24 chyba stopnie. Nie było no właśnie tam chyba problemem było to, że z 30 spadło do 24. Nie? To tam dlatego takie Ludzie góry. w kurtkach chodzić. Tak, w puchowych. Tak. Jeszcze wracając do tego Dubaju, bo tam właśnie ten okres, kiedy tam byliście, no to można powiedzieć, że w tym czasie Dubaj stał się stolicą krypto, bo z tego co czytałem, to było chyba ponad 350 eventów, właśnie takich side eventów w okolicy tych kilku dni, w których tam byliście. Tak. I też jedna rzecz, która ciekawa, warto wspomnieć, mieliście tam okazję spotkać Tima Drapera. Tima Drapera spotkaliśmy w Paryżu. W Paryżu. Tima Drapera w Paryżu, Okay. tam ciekawa rozmowa. Też właśnie jeden z side eventów właśnie, nie nocny, a poranny, śniadanie. No była okazja, żeby zamienić sobie parę słów. To mi pokazało, że w krypto są nie tylko tacy geekowie, tylko są również ludzie, którzy żyją po prostu, są inwestorami, są doświadczonymi osobami i widzą w krypto to samo, co my, czyli faktycznie widzą przyszłość i są, powiedziałbym, no patrzą jako rozwiązanie naszych obecnych problemów. To, co się dzieje w bankach centralnych, to, co się dzieje w tym dodrukiem, problemem inflacyjnym, życiem na kredyt, wydaje się, że może być rozwiązane pozytywnie właśnie dzięki na przykład Bitcoinowi. Tim Draper ciekawą rzecz powiedział, że on nie sprzedaje Bitcoina, on co najwyżej może zainwestować w Bitcoina.
O. Czyli on inwestuje bitcoina i patrzy na zwrot z inwestycji pod kątem, ile bitcoina dostanie z powrotem. No, Więc to jest całkiem ciekawe spostrzeżenie. W ogóle myślałem, że ja tylko mam taki pogląd, albo że ja to sobie wymyśliłem, a się okazało, że nie. Ja patrzę na bitcoina w taki sposób, żeby go nigdy nie sprzedawać. Wiem, że ty też tak Mam myślisz. bardzo I się podobnie, okazuje, że właśnie to, co myślałem, że sam wymyśliłem, okazuje, że jest całkiem popularne, bo Tim Draper również tak patrzy. Mówi, Bitcoin to nie jest coś, co sprzedajesz. Tak. Bitcoina kupujesz i trzymasz, nie dlatego, żeby trzymać ideowo, tylko to jest właśnie sposób przechowywania wartości. Nie kupujesz mieszkania po to, żeby zaraz je sprzedać, tylko kupujesz mieszkanie po to, żeby na nim zarabiać dodatkowo. I tak samo jest z Bitcoinem. Tutaj trzymamy Bitcoina, sprzedajemy tylko po to, żeby kupić chleb i wodę albo zapłacić za prąd. Nie? To jest. A masz jakiś taki próg, w którym zakładasz teoretycznie, że mógłbyś coś upłynieć z Bitcoina? Nie. Nie Właśnie stwierdziłem, że nie, z Bitcoina nie należy wychodzić w ogóle, ponieważ skoro wierzę w to, że Bitcoin będzie kosztował $1 milion, A jak będzie milion? a jak będzie milion, to już się mówi o 2 i 3 milionach. Nie? Ten milion traktuję czysto symbolicznie. To jest to, co nie wiem, 5 lat temu mówiło się, że Bitcoin będzie kosztował $1 milion i wszyscy mówią, tak, oczywiście tak będzie, ale tak naprawdę to nie myślało się o tym w kategoriach realnego wydarzenia. Nie? A tutaj teraz już $1 milion nie jest nierealny, to jest jak najbardziej realne, to jest kwestia powiedzmy 4 lat, 5. Chociaż Katie Wood jest bardziej tutaj optymistyczna. Ona mówi chyba nawet o $3 milionach właśnie. Więc nie sprzedajemy czegoś, co może cały czas rosnąć. Tak? Dlaczego mam sprzedać Bitcoina i zamienić go na jakieś papierki? No, bezwartościowe. Bezwartościowe. One teraz mają wartość, ale ile będą miały za 3 lata, tego nie wiemy. Tak. Ja już zauważyłem, że zmieniałem samochód i w ciągu 10 lat cena samochodu skoczyła o ponad 100%. Tak. Jakbym chciał kupić ten sam model samochodu, tylko w nowszej wersji, nowy, to 2 razy tyle kosztuje. Mówię o kwocie, nie? Czy czystej kwocie, więc Dokładnie. to pokazuje, jaka jest dewaluacja pieniądza. Tradycyjnych pieniędzy. Tak. Nam się wydaje, że ta inflacja to tam parę procent. No to się składa rok do roku, a poza tym ostatnie lata, no to już mieliśmy dwucyfrowe. Tak, no i właśnie tutaj ciekawa rzecz. Ci, którzy nie byli na Cryptosphere, mówię nie byli, mimo że wydarzenie dopiero dla nas będzie, Tak. ale Sławek będzie miał tam bardzo ciekawy wykład na temat właśnie cykliczności Bitcoina, znajdowania tych poziomów. Bo datę już mamy następnego ATH. Słucham? Daty następnego ATH już mamy, tak. Ale myśmy to powiedzieli troszeczkę na czuja na którymś kwadransie z Kangą, że ja mówiłem, że Bitcoin nie zrobił jeszcze ATH. Nie przebił poprzedniego ATH, ponieważ inflacja była tak wysoka, że nie można patrzeć na samą wartość tylko i wyłącznie, tylko że trzeba uwzględnić inflację. I ja to mówiłem trochę tak tak czułem. No to... Nie przeliczyłem tego dokładnie. No, ale to przecież to widać. Właśnie. Sławek to dokładnie sprawdził. Okazuje się, że dobrze czuliśmy. Faktycznie uwzględniając inflację, nie osiągnęliśmy jeszcze ATH. Więc wszystko przed nami, cykliczność Bitcoina jest zachowana. Po halvingu delikatna korekta i start w kierunku Księżyca już niedługo. Ostatnie tygodnie, no to też jest temat ETF-a w Hongkongu. No właśnie, to jest ciekawe. Tam zaznaczam, że to jest spotowy ETF, ale również na Ethereum. Tak, na jest Ethereum bitcoinowy też. i na Ethereum. Nie Tak. widziałem tego. 30 kwietnia to mają ciekawe. ruszyć te ETF-y. Zobaczymy. Na razie wiemy, że sprawdzaliśmy przed nagraniem, w czwartek ponad 12,5 miliarda dolarów Tak, mają ETF-y tak, wpływu, tak. czyli tyle zgarnęły z rynku, uwzględniając czy bilansując ze sprzedażą z Grayscale'a. Tak. A też rozmawialiśmy o tym, że relatywnie do bitcoinów, które są w obiegu, no bo teoretycznie w obiegu jest 19,7 miliona, ale realnie jest to... No właśnie. No właśnie, ile jest realnie? No, ja obstawiam, że połowa. Tak, ja też tak myślę, że pomiędzy 2/3 a połowa, że to jest
to jest ta ilość, czyli powiedzmy około między 14 a 10 milionów tak naprawdę jest dostępnych bitcoinów i no No dlaczego? No bo zgubione portfele, brak dostępów do niektórych kont, ludzie, którzy mieli jakieś bitcoiny, no to też mogli. cała masa ludzi takich, nie? Pełno jest osób, które potraciły bitcoiny, I osoby, które poumierały. poumierały, kraniki jakieś małe, które ponazbierane mają kwoty, tak jak ja, uwaga, i nie mogę wypłacić, bo za mało w stosunku do tego, ile to warte, ale no może kiedyś będzie warte wypłacić te 100 tysięcy satoshi na przykład skądś tam, nie? No tak. Tak, i teraz w ogóle czy temat ETF-ów był poruszany na tych konferencjach, jak byliście? Były ETF-y, często pojawiały się w kontekście właśnie wpływu nowego kapitału na rynek. Co ciekawe, tam podkreślano to, te osoby, z którymi rozmawiałem, i to były z dwoma takimi specjalistami od tradingu rozmawiałem odnośnie właśnie ETF-ów i one mi podkreślały to, że dzięki ETF-om nie weszły jeszcze instytucje, tylko to ulica weszła, że to weszli, może ulica to jest złe słowo, weszli inwestorzy indywidualni, którzy nie mają wcale olbrzymich kwot inwestycyjnych. Gdzieś tam obiła mi się o uszy średnia kwota inwestycyjna w jednym z tych ETF-ów to było $13,000. No, to bardzo Nie jakaś tak. olbrzymia kwota. Ja raczej spodziewałem się, że to będą właśnie instytucje, grube ryby, a Tak. mówią, nie, słuchaj, to jeszcze nie czas. Instytucje dopiero wejdą. Oj. To one spowodują, że faktycznie będziemy mieli wysoki wzrost, bo instytucje też nie chcą wchodzić teraz, bo mamy zbyt wysoką zmienność. To jest cały czas dla nich za mały rynek, za płytki rynek, którym łatwo jest zmanipulować, bo wystarczy wrzucić kilka milionów albo kilkanaście milionów na rynek, żeby zawahać ceną, zakołysać tą łódką. Nie? Więc mówią, nie, to instytucje nie będą wchodziły po 100 milionów czy po miliardzie, no bo naprawdę wywalą łódkę, nie? To znaczy wybiją kurs do olbrzymich poziomów, a im wcale na tym nie zależy. Im zależy na tym, żeby ta łódka była w miarę stabilna. Tak. Oni nie chcą zarabiać razy 10. Oni tego nie chcą. W tym sensie oni wolą mieć spokojniejsze i bardziej pewne razy 1,5, razy 2, niż niepewne razy 10. No właśnie, tak jak myślisz, kiedy te ETF-y będą likwidowane? Jak myślisz, kiedy te pozycje będą ludzie wychodzić z tych pozycji? No i to jest też ciekawy temat. W Dubaju spotkaliśmy się z Rafaelem Badziakiem, autorem książki Umysł miliardera? Umysł miliardera. On przeprowadził 20 rozmów face to face, nie poprzez maila, tylko doprowadził do tego, że spotkał się z 20 miliarderami i rozmawiał właśnie na temat ich, tak powiedzmy kolokwialnie, mindsetu, jak to się stało, jak oni myślą, jakie mają zasady działania, jaki mają styl pracy. Ale Rafał powiedział, że strasznie go zaintrygowały właśnie te ETF-y, jak one działają. On mówi, że to wcale nie jest takie proste. I faktycznie to nie jest trywialne, bo moment kupowania i sprzedawania tych bitcoinów, jak to trafia, co kupujesz, jak kupujesz ETF-a i tak naprawdę nie kupujesz jako klient ETF-a na rynku pierwotnym, tylko zawsze na rynku wtórnym, więc on musiał być wcześniej wykreowany przez zgłoszony popyt przez sprzedawców. No, bardzo ciekawa rzecz. W mojej ocenie te ETF-y nigdy nie będą likwidowane. Nigdy nie nastąpi istotna likwidacja jednostek. Przy założeniu, że będzie cały czas rosła wartość bitcoina. Myślę, że nawet jak będzie spadała, to ludzie nie będą sprzedawali. Nie nastąpi likwidacja jednostek, raczej będzie tylko kreacja. Z Rafaelem umówiliśmy się na właśnie Cryptosphere, że porozmawiamy, zrobimy specjalne nagranie, na którym będziemy z nim rozmawiali jako specjalistą już teraz, no bo zgłębił bardzo mocno temat i Rafael opowie nam o tym, czy opowiedział, zależy jak patrzeć na to pod kątem czasu, jak działają ETF-y, kto kreuje jednostki, kiedy bitcoiny są kupowane, a kiedy są sprzedawane. Zapraszamy do tego filmu. Będzie oczywiście opublikowany na YouTubie, więc warto zasubskrybować nasz kanał. Tak, dać dzwoneczek, bo wtedy na pewno się dowiecie o tym, że się pojawił. Będzie szalenie ciekawy materiał. Warto go obejrzeć, bo to
nie jest wcale takie proste i nie jest to wiedza powszechna. No, zwłaszcza niewiele osób ma dostęp do miliarderów i Tak. To wiedzą też o tak. tym, jak oni myślą, tak? No, to prawda. Także w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać, że ten materiał pojawi się na naszych social mediach. Na pewno o tym usłyszycie, jeżeli będziecie je bacznie obserwować. Kamil, a powiedz, a kiedy ty byś sprzedał właśnie? 1 000 000? Bitcoina, no taki miałem plan. Znaczy plan, no wiadomo, że całości nie sprzedam. No ale myślę, że tam trochę będę kapitalizował, no. Ale po co? Żeby kupić mieszkanie, A, okej, czyli a po co kupić mieszkanie? żeby nabierało wartości. Ale Ale żeby też mieć gdzie mieszkać. Okej, no, rozumiem, bo Tak. właśnie to jest ta różnica. Myślę, że sprzedawanie bitcoina po to, żeby zainwestować go w coś coś innego, co jest Tak. słabsze niż bitcoin, no to chyba Bo nie ma historycznie sensu. nie ma żadnego aktywa, które mogłoby się nawet No więc właśnie, nie? porównywać. Kupuję mieszkanie po to, żeby żeby zabezpieczyć swój kapitał. Można powiedzieć, że to jest to jakaś dywersyfikacja. No, Tak. powiedzmy, jeżeli coś się stanie z krypto, to żebym nie został goły i wesoły, nie? Tak. Tylko żebyśmy mogli dalej coś mieć. Jest to jakieś rozwiązanie, jakieś zabezpieczenie, ale w mojej ocenie chyba prawdopodobieństwo tego, że coś się złego stanie z mieszkaniem, jest większe niż to, że Bitcoin w tej chwili upadnie. No poza tym też wiesz, no obrócić mieszkaniem, a obrócić bitcoinem, to w ogóle nie ma co tutaj porównywać, Prawda? tak? No. To jest, myślę, że to jest jeden z fenomenów, który w tej chwili powstaje, o którym jeszcze nie do końca rozumiemy konsekwencje, jakie to ma, że Bitcoin staje się globalnym aktywem o jakości takiej jak nieruchomości na przykład, czyli pewnym, stabilnym w sensie, że niełatwym do zniszczenia, a z drugiej strony dostępnym od razu i na dodatek jeszcze łatwo podzielnym i możliwy do transferowania na cały świat. No bo I możliwe do sprzedaży 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. załóżmy, że masz, nie wiem, 5 milionów złotych do zainwestowania i co możesz z nimi zrobić? Można powiedzieć, ok, to można pójść na rynek nieruchomości. Nie znam się na rynku nieruchomości, nie jestem w tym dobry, nie wiem, gdzie kupić mieszkanie, nie wiem, jakie mieszkanie kupić. No, będę grał na czuja. Będę musiał jeszcze potem poświęcić trochę czasu, żeby je wynająć, urządzić i tak dalej. Chociaż tutaj widziałem różne kalkulacje, się okazuje, że z wynajmu mieszkania ciężko faktycznie żyć, bo te pieniądze, które spływają, to jednak w znacznej części są pożerane przez potrzebne później remonty, nie? No ale wiele decyzji do podjęcia. Muszę wybrać, gdzie kupić, jakie mieszkanie, potem wynajmować je. No nie zrobię tego. Tak. Nie umiem. Z Bitcoinem sprawa jest prosta. Ja nie muszę wiedzieć, jak on działa, nie muszę rozumieć technologii. Jedyna rzecz, którą muszę wiedzieć, to to, że Bitcoin jest i że mogę go kupić na giełdzie na przykład. I mam Bitcoina, mogę zainwestować swoje pieniądze, trzymam bezpiecznie, one są zawsze przy mnie, zawsze mogę je sprzedać i nikt mi tego nie zabroni, nie będę ograniczony i jak będę potrzebował pieniędzy, mogę trzymać. To jest doskonały sposób na to, żeby Nawet nie trzeba zabezpieczyć. sprzedawać, można skorzystać z Kanga Loan. Zastawić i sobie, oczywiście, no bo jeżeli wiemy, że Bitcoin pójdzie 100% do góry, 200% do góry, no to po co go sprzedawać? Właśnie bardzo, bardzo słuszna uwaga, wystarczy zastawić Bitcoina, wziąć trochę stablecoinów, spłacić kredyty, spłacić, nie wiem, jakieś zobowiązania swoje, czy kupić chleb i wodę, no i można poczekać spokojnie i dopiero na przykład za rok albo za 2 lata sprzedać Bitcoina, który będzie kosztował 4 razy więcej. Bardzo dobry sposób na to, żeby... Ale pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. To są nasze luźne przemyślenia. No dobrze, no to ten ETF, ja w ogóle taki zastanawiam się teraz i tutaj przyznaję, że nie mam pełnych informacji. Co w Dubaju z ETF-em? Czy tam jakiś plan w Zjednoczonych Emiratach? Nie wiem. Nie wiem, wiem na pewno, że Dubaj jest dosyć pozytywnie nastawiony do krypto. Stara się stać się takim hubem dla walut, dla kryptowalutowców, chociaż wydaje się, że to nie jest wcale proste do osiągnięcia, jednak ten mit tego drogiego kraju tylko dla bogatych, cały czas jest i nie wiem, czy do końca mogę to nazwać mitem, bo faktycznie dużo rzeczy jest bardzo drogich w Dubaju, chociaż z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że
jest bardzo duże rozwarstwienie. Można pójść do restauracji i zjeść obiad za 30 zł, a możesz pójść do restauracji i zapłacić 3000 zł to bez większego problemu. Nie? Tak, tak. Więc bardzo duże różnice są cenowe. Ciekawą miałem rozmowę z człowiekiem, który mówił mi o Saudi Arabia, czyli Arabia Saudyjska. Tak. To jest ciekawy kraj. On zachęcał mnie do tego, żeby właśnie pomyśleć o tym, żeby patrzeć na ten kraj jako na miejsce właśnie, które jest przyjazne krypto. Nie wiem, jeżeli wiecie coś na ten temat, napiszcie nam w komentarzach, co myślicie o tym, który kraj wygląda teraz na taki, który jest najbardziej przyjazny krypto, pomijając Salwador może, chociaż może nie tylko. No Singapur myślę, że też jest. Też jest taki dosyć, ale właśnie gdzie najlepsza legislacja jest, gdzie jest największa przychylność władz, gdzie faktycznie warto, jeżeli myślałbym o emigracji i chciałbym działać w branży krypto, do którego kraju byście polecili, to jest ciekawe. Ciekawe. Może coś ciekawego nam porzucić. Może ktoś ma jakieś dobre informacje. No co do Dubaju, no to na pewno paliwo tam jest tanie. Tak, jest tańsze niż w Polsce, ale nie pamiętam już ile. Chyba tak mniej więcej o połowę tańsze. Tak. Ale nie dam sobie tutaj nic uciąć. A jak wygląda sytuacja z gotówką w Dubaju? Bez problemu i jest powszechna. Gotówka jest powszechna, dużo transakcji gotówkowych się robi. Wręcz nawet pamiętam, że było kilka sytuacji, że nie była obsługiwana karta gdzieś, a trzeba było zapłacić tylko gotówką, chociaż muszę powiedzieć, że w Polsce też się coś chyba zmienia, bo ostatnio zaparkowałem samochód, był automat do płacenia za parkowanie i było napisane gotówka tylko. Więc, Dobrą stronę. no, dobrą stronę, no to tak, mamy ruch gotówkowy w Polsce, wiem, że pomału zaczyna rosnąć, to znaczy ludzie zaczynają rozumieć, że płacenie gotówką nie jest złe. Faktycznie jest może czasami mniej wygodne, Tak. to prawda, ale to jest to, albo mamy wygodnie, ale wtedy może zbyt jesteśmy uzależnieni od osób trzecich. Tak, to już właśnie mieliśmy ten temat ostatnio, też wspominaliśmy o tym, no, że dużo oddajemy wolności za to, żeby mieć wygodę. Tak, to prawda. To wróćmy jeszcze do ten temat ETF-ów w Hongkongu, no bo tutaj Hongkong wiadomo, że jest autonomiczną częścią Chin. Tak. Chiny mają zakaz inwestowania w bitcoina. Tam ogólnie obrót bitcoinem jest nielegalny, bo wszyscy wiedzą, że część kopania bitcoina jest z Chin, tak? Mimo wszystko, mimo tych zakazów. I teraz ten ETF... A jak myślisz, dlaczego jest zakazany? Czekają na hostce, żeby powiedzieć, że odblokowują i wtedy pójdzie wszystko tak jak zawsze. Bo co 5 lat jest taka sama sytuacja, co 4 lata jest taka sama sytuacja, że jest zablokowany, później jest halving, po halvingu mówią, dobra, się otwieramy, później mija trochę czasu i znowu my blokujemy, tak? No, ja słyszałem opinię, że Chiny w tej chwili wcale nie są takie szczęśliwe i różowe, jak widać na zewnątrz. Wręcz przeciwnie, tam szaleje kryzys i blokada krypto służy uniknięciu wypływu kapitału, ponieważ bardzo dużo kapitału wyjechało z Chin właśnie w postaci krypto. To, co mówisz, to jest bardzo ciekawe, bo czytałem takie porównanie, że emigrację milionerów z krajów do innych krajów, taką infografikę, i najwięcej emigracji milionerów jest właśnie z Chin do pozostałych części świata. No tak, no, ktoś, kto ma pieniądze i może się wyrwać z tego kraju, to stara się jednak to zrobić, bo nie ma co ukrywać. Może żyje się tam w niektórych przypadkach dobrze, pod warunkiem, że żyjesz tak, jak władza chce. A Tak. jak chcesz robić coś po swojemu, no to już niestety nie. Tak jest. No i teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę te ETF-y właśnie w Hongkongu, to myślisz, kto będzie nimi zainteresowany? No, ja bym powiedział, że można by powiedzieć tak, że tylko instytucje na przykład, nie? Tak. To jest prawda, ale myślę, że spora część Azji robi interesy w Hongkongu. I myślę, że to jest miejsce, czy to jest sposób na to, żeby właśnie te ETF-y zdobywały klientów. No zobaczymy, 30 kwietnia Tak. rusza handel.
Jestem ciekaw, jaki będzie miało to wpływ na rynek. Wiem, że niektórzy obstawiają jeszcze głębsze spadki. Tak, i to tam dość odważnie obstawiają. tego. Odważnie, nie? Tak, No zobaczymy. A wiesz, mówimy w tej chwili o Rafale. tak. Czy wiesz, jaki poziom wyjścia Rafał sobie wyznaczył? Nie wiem, ale myślę, że z tego tam obserwuję te jego tweety, jak odpowiada na komentarze i on zakłada, że on nie mówi, że Bitcoin będzie już zawsze spadł. On po prostu gra teraz pod to, że po halvingu będzie dość mocny spadek. Okay. I te wyjście, nie wiem, nie chcę nawet tutaj celować, no ale zrobił tego shorta przy 66 tysiącach. Także mamy 63 na 5%. teraz, 5% przy dużej dźwigni, no nawet niezły kapitał, tyle że. Czy on wyjdzie na czas z tego? Bo może go trochę przyciągnąć. Życzymy jak najlepiej, Rafał, ale Trzymamy kciuki, ale bez przesady. ale bez przesady. Także zobaczymy, co się będzie działo. No też właśnie a propos tych ETF-ów hongkongskich, no to informacja z początku roku była taka, że Singapur odmówił stworzenia ETF-u. No właśnie, Tak, tak. ale teraz chyba będą patrzeć na to, co się wydarzy w Hongkongu, jaki będzie popyt, bo wiem, że już w blokach startowych, żeby zmienić te licencje, jest Japonia, Południowa Korea i Singapur właśnie. Czyli jeżeli ten cały rynek byłby już tam na ETF-ach oparty, to już jest, podejrzewam, kapitał, który jest zbliżony do tego, jak Ameryka ma. Tak, no chociaż ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, jak wielką siłę finansową ma Ameryka, że jednak Dolar. to centrum finansowe świata jednak bije na Wall Street i to nie jest takie tylko sztucznie napompowane, ale faktycznie jest prawdziwe. No Europa nie, Kanada nie, no zobaczymy jak ten Hongkong, to będzie bardzo ciekawy test. No jeżeli tam się pojawi takich właśnie hubów kilka, jak Singapur, Hongkong dla kryptowalut, Japonia, no sam wiesz jak w Japonii tam jest bardzo ciężko z jakąkolwiek legislacją dla kryptowalut. Tak. Z tego co pamiętam, ile rocznie oni dawali licencji na... Kilka licencji rocznie, a zapisanych było chyba ponad 200, tak? Czy 300 firm, które czekały na... Więc za 100 lat... Za 100 lat może. Może, dokładnie. No, zobaczymy. No dobra, to co? Pogadaliśmy. Jeszcze mieliśmy temat poruszyć psychologii w tradingu. Psychologia. To jest ciekawy fakt, który mi dzisiaj... To jest fakt. właśnie... No to to może ja nie to fakt jeszcze. podciągnę pod fakt. Tak. Fakty, nie mity. Tak. Otóż mogę polecić do przeczytania, czy odsłuchania, jak ktoś nie ma czasu, żeby czytać, książkę Uzależnieni od dopaminy. Bodajże taki tytuł. Ciekawa książka pokazująca, że w sumie jesteśmy mocno uzależnieni właśnie od tych zastrzyków dopaminy i one mogą mieć bardzo różną formę. Nie mówię o tych oczywistych, ale na przykład jest podawany przykład tego, jak ktoś uzależnił się, co okazuje się wcale nie jest takie rzadkie, od na przykład czytania romansów. No, to również może być formą uzależnienia, jak się okazuje. Ale, i to jest mój fakt, nie mit na dzisiaj, mamy zbadaną sytuację wśród hazardzistów. Otóż okazało się, że hazardziści są uzależnieni od dopaminy. Wielkość tego, w cudzysłowie mówię, zastrzyku dopaminy, który dostają podczas grania, zależy bardzo mocno od tego, jak bardzo niepewna jest wygrana. Im bardziej niepewna, czyli nie można jakoś tam wpłynąć, tym większy ten zastrzyk jest i uwaga, ten zastrzyk pojawia się w momencie przegranej. W momencie, gdy jest wygrana, ilość tej dopaminy generowanej jest stosunkowo nieduża. To nie jest nic wielkiego. Właśnie przegrana powoduje, że pojawia się bardzo duża dawka dopaminy. Słusznie zauważyłeś, bo mówiłem Ci o tym, że to prawdopodobnie dlatego, że był w stresie ktoś przed wygraną, przed tym, czy nie wiedział, wygra, przegra i w momencie, gdy jest wynik, to wtedy dostaje tą dopaminę, ale właśnie on jest większy wtedy, gdy przegra. I myślę, że to dlatego mówi się, że najtrudniej sobie poradzić z tym, żeby się nie odgrywać. Tak. Bo później czekamy na ten kolejny zastrzyk dopaminy. Tak. Im większa stawka, tym większy skok tej dopaminy, nie ma co ukrywać. Tak? To też, to prawda. No to już jak powiedziałeś o głodzie wygranej, no to ja tutaj mój fakt jest, a propos głodu też, że już nie wygranej. No, mamy taką sytuację, że
Ośmiornica. Ośmiornica, bardzo ciekawe stworzenie, bardzo ciekawe, to naprawdę warto się zapoznać z tym, jak jest skonstruowane i co potrafi. Ale ciekawostka i fakt jest taki, że ośmiornica w momencie, kiedy jest bardzo głodna i nie może znaleźć pożywienia, jest w stanie zjeść swoją mackę. No tak. To Nic nie może się zmarnować. no nic nie może się zmarnować, ale zawsze sobie poradzi, bo tych macek ma 8 chyba, tak? Tak, ale nie odrastają i te macki? Właśnie jestem... Co nie wiem, szczerze mówiąc, tego nie było napisane. Może jak jaszczurka, może i odrasta. No podejrzewam, że odrasta. No jakby była parę razy głodna, to by ze połowę zjadła. Okej. To co? Na dzisiaj już tyle. Zapraszamy Was wszystkich na najbliższy wtorek. Tak, No dokładnie. i śledźcie nasze media, bo będziemy ogłaszali również emisję materiału specjalnego na temat ETF-ów, bardzo technicznego, ale warto się będzie z nim zapoznać. Tak, a już za 2 tygodnie, 7 maja, pamiętajcie, wtorek, 200 wydanie Kwadransa z Kangą. Będzie Będzie to ciekawe. oglądać. Będzie ciekawe. Zapraszamy serdecznie. I pamiętajcie, dajcie komentarz, zasubskrybujcie, wrzućcie dzwonek i lajka, będzie nam bardzo miło. Przede wszystkim komentarze napiszcie, czytamy je na bieżąco i powiedzcie, co chcecie usłyszeć, o czym chcecie, żebyśmy porozmawiali. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.